Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia w tym okresie zimowym w przeciągu kilku następnych miesięcy. Karta gwiazdy. Moja ulubiona. Ona jest związana z nadzieją, z harmonią, ale też z poczuciem, że coś tam nad Wami czuwa. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj jest rycerz buław i mam wrażenie, że sprawy szybko ruszą do przodu. Ewentualnie Wy za bardzo chcecie pewne sprawy przyspieszyć, ale to niech ja rozłożę całość i dopiero zobaczymy. Co odchodzi do przeszłości? A tutaj do przeszłości odchodzi karta dwójki kielichów i jeszcze nie wiem dlaczego. Nie jestem przekonany, czy to jest czytanie związane z miłością. Nie sądzę. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie z kolei jako królowa kielichów, czyli bardzo taka emocjonalna, ciepła i w ogóle mam wrażenie, że działacie bardzo kojąco na otoczenie. Tutaj jest taka energia matki, ojca, partnerki, żony, partnera, męża, takiego ciepłego, domowego ogniska. Jaka będzie dla Was rada? A w Radzie jest z kolei karta rydwanu i tutaj może też, jako że wieczory coraz dłuższe i ciemniejsze, to macie więcej czasu na to, aby na przykład planować sobie spełnianie swoich marzeń, na przykład związanych z podróżami, bo tutaj właśnie w karcie rydwanu jest mowa o podróżach. Czego nie robić, czego unikać? Unikać trójki buław, czyli karty związanej z nowym etapem. I tu jest powiedziane, żeby w tym okresie zimowym na razie po prostu się do czegoś przygotować, ewentualnie planować, aniżeli zmieniać. Być może odłóżcie to po prostu na wiosnę, na przyszły rok. A z przełożenia jest pięknie, 10 monet, która tutaj pokazuje takiego filozofa, mędrca. No dobrze. Ciekawe czytanie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś go przekazać, ale teraz tak, z przełożenia jest 10 kielichów. Przepraszam, już by się chciało 10 kielichów. Jest to 10 monet i ona jest związana z takim bezpieczeństwem i poczuciem komfortu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, jeśli chodzi o majątek. Tutaj powiedziałbym, że raczej złota Wam nie brakuje, pieniędzy Wam nie brakuje, ale też mam wrażenie, że zimę spędzacie przede wszystkim na nauce oraz na zdobywaniu pomysłów na to, jak gromadzić pieniądze, czy jak je rzeczywiście rozmnażać. Rozmnażać pieniądze? Wiemy, o co chodzi. Jak te pieniądze mnożyć. Zobaczcie, w ogólnej energii jest przepiękna i moja ulubiona karta gwiazdy i ona jak najbardziej mówi o tym, że macie w sobie bardzo dużo nadziei i poczucia, że coś Was prowadzi, ta gwiazda, Bóg, czy w cokolwiek wierzycie.
I macie tutaj też takie poczucie, że chcecie dążyć do swoich celów i marzeń. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że zawsze marzyliście o tym, żeby latać i nagle powiedzmy tutaj z dnia na dzień zapisujecie się na kurs lotnictwa, czy tam po prostu, no nie wiem, skoku na spadochronie. No, bardziej powiedzmy chodzi mi o takie marzenia, na przykład zawsze chciałem odwiedzić Kubę, tę wyspę, więc zaczynam zbierać pieniądze i planować, no bo akurat mam na to czas w zimie. A tutaj też widzę, że jest dosyć duże rozmarzenie u Was, jeśli chodzi o ten okres. Zobaczcie, przychodzi do Was rycerz buław, no i on jest z kolei taki niespokojny i w gorącej wodzie kąpany. I mi się wydaje, że to jest pewna osoba w Waszym otoczeniu, bądź w ogóle otoczenie, które popędzają, które na przykład chcą szybkich rezultatów, szybkich odpowiedzi. Mam wrażenie, że ten okres będzie dosyć intensywny, przynajmniej jeśli chodzi o otoczenie, ale Wy tak naprawdę wiecie, jak złapać go z innej strony, żeby było trochę spokojniej, żeby rzeczywiście ukoić najbliższych i też wskazać im drogę. Bo wydaje mi się, że jest wśród Was ktoś, kto się pogubił. Być może, jeśli chodzi o miłość i pewien związek, który zabiera jemu czy jej dużo stresu. Momento. I teraz tak. Tutaj do przeszłości odchodzi dwójka kielichów z kolei. No i jasne, to karta związana z miłością i wcale nie wróżę Wam tutaj rozstań. Bardziej o to, że być może ktoś w Waszym otoczeniu będzie potrzebował wsparcia emocjonalnego po stracie kogoś bliskiego. Ale też mam wrażenie, że tutaj jeszcze coś się nie dopełni. Więc jeśli na przykład chcecie starać się o podwyżkę, bądź planujecie te dalekie podróże, czy jakiekolwiek zmiany w swoim życiu, no tu jest powiedziane, że na razie jeszcze one się nie odbędą, przynajmniej do końca zimy. Trzeba jeszcze to przemyśleć, przeredagować, nazbierać środków, być może po prostu energii. Wy zobaczcie, pokazujecie się jako przepiękna królowa kielichów. Tutaj taka bardzo łagodna i zamyślona. I właśnie ona mi się kojarzy z taką kochającą matką, czy powiedzmy taką wyrozumiałą opiekunką, czy partnerką. I tutaj, zobaczcie, to jest bardzo powiązane według mnie z kartą gwiazdy. Tutaj widzę w Was bardzo dużo chęci niesienia pomocy, chęci wspierania innych, udzielenia innym wsparcia. No pamiętajcie, żeby to nie było za swoją ceną, żeby to szło w parze gdzieś tak naprawdę z szacunkiem do samych siebie. Jeśli chodzi o królową kielichów, no to ona jest dosyć rozemocjonowana i potrzebuje miłości, potrzebuje tutaj takiego poczucia, że są dookoła niej bliscy. No i nie ukrywam, barany po prostu, nie dość, że mają w tym okresie zimowym rozmarzenie, bujanie w obłokach, no to jeszcze potrzebują, żeby była tutaj jakaś bliska osoba w pobliżu, żeby móc z nią, nie wiem co robić, przytulać się, oglądać filmy, a może w parze będzie Wam łatwiej na przykład rozpocząć dietę. Zawody sobie zróbcie z kimś bliskim. W razie jest karta rydwanu. I rydwan to karta związana z przejmowaniem inicjatywy i z wyruszaniem do przodu. Więc tutaj też jest powiedziane, że czasami wypadałoby kogoś, że tak powiem, zachęcić do rozmowy, dlatego że dookoła Was mogą być na tyle wrażliwe osoby, że wrażliwe albo zamknięte, że trudno im się przełamać i poprosić o pomoc lub wsparcie. Tu jest też powiedziane, żeby planować podróże i żeby to gdzieś tak naprawdę Wam dawało pozytywne nastawienie, żeby Wam zajmowało wieczory, snucie planów na przyszłe miesiące. Też jest powiedziane, żeby być osobą mądrzejszą i dojrzalszą i wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę. To może być
ktoś z trygonu wody albo powietrza. Czego nie robić, czego unikać? Trójka buław i to karta bramy, więc tu jest powiedziane, żeby słuchajcie, dawać innym szansę, ale żeby to było okupione pewnego rodzaju zasadami, a nie, że po prostu machniecie ręką i dobra, to znowu ci wybaczę. To ma być mądrze i tu też jest powiedziane, żeby nie obawiać się wskazywać innym drogi, bo macie w swoim otoczeniu naprawdę zagubioną osobę. To może być nawet kobieta, słuchajcie, dlatego że emocjonalnie jest gdzieś zraniona. I to też, żeby nie było tak, że wasza zraniona koleżanka na przykład nie cieszy się waszym szczęściem z kolei. To takie osoby od takich raczej z daleka. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.